Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na sierpień i sprawdzę dla Was tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, radę oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją pod tytułem co przyjdzie ciekawego w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wtedy będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień i tak dalej z obu czytań. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi karta Asa Buław, więc całkiem nieźle, chociaż w takiej sprzeczności jest 4 kielichów w ogólnej energii. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w sierpniu? No dobrze. Słuchajcie, na razie pojawiły się 2 karty z Wielkich Arkan i od razu Wam pokażę. Jest to karta Kapłanki oraz karta Gwiazdy, które zresztą bardzo lubię, chociaż w ogóle Gwiazda jest moją ulubioną. Jaka będzie dla Was rada? Wybrać coś nowego, wyruszyć w podróż. Czego nie robić, czego raczej unikać. Słuchajcie, w ogóle wydaje mi się, że jest to czytanie skierowane przede wszystkim dla osób, u których zadzieją się jakieś zmiany w tym miesiącu. Oczywiście wiadomo, że nie u wszystkich będzie coś nowego, w razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Ale może spróbuję to jakoś ogólniej tutaj przekazać. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was 7 buław, a 7 buław mogłaby mówić w tym przypadku, w tej talii o sile, odwadze, umiejętnościach, o wytrwałości i o takim, słuchajcie, dążeniu do celu bez przeszkód. Nawet jeśli jakaś się znajdzie, to nie jest rzeczywiście dla Was przeszkodą. Jeśli coś tam jest na drodze, tak bym powiedział. Tutaj tak jakby, oczywiście nie zbaczacie i dążycie do tego, co i zamierzycie sobie. Czy jeśli chodzi o uprawianie sportu, czy jeśli chodzi o dietę, czy naukę, cokolwiek. 7 buław też, słuchajcie, mogłaby mówić o takich czynach, które w przyszłości mają zaplusować, czyli jeśli mają przynieść takie długofalowe efekty. Czyli jeśli na przykład teraz rzucam, powiedzmy, cukier i kawę na przykład, to gdzieś może w przyszłości za parę czy tam za 10 lat nie będę mieć problemów z nadciśnieniem, słuchajcie, stężeniem glukozy we krwi i tak dalej. Oczywiście podałem taki banalny przykład. Nie wiem nawet, czy kawa i cukier na to wpływają, to co powiedziałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jakieś decyzje, które zostaną podjęte w tym miesiącu, długofalowo przyniosą Wam naprawdę takie pozytywne efekty.
Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest dla Was 4 kielichów, a ta karta mogłaby mówić o konieczności zastanowienia się, rozważenia czegoś, co albo ktoś Wam zaproponuje, dlatego że nie wiem, czy widzicie, ale w tej talii tutaj taki, ryba właściwie, albo jakiś wąż. Nie, myślę, że to ryba. Wyciąga kielich do chłopca, który musi się zastanowić, nawet go nie dostrzega. To jakbyście nie dostrzegały potencjału, który rzeczywiście jest przed Wami. I w tym miesiącu trzeba naprawdę gdzieś usiąść i rozważyć, zastanowić się, pokontemplować. W ogóle wydaje mi się, że widzę tutaj sporo spokoju w Waszym czytaniu, który niekoniecznie wychodzi z zewnątrz, tylko ten spokój to jest bardziej Wasze podejście do rzeczywistości. Też dlatego, że zobaczcie, przychodzi do Was karta Asa Buław, a As Buław jak najbardziej mógłby mówić o jakimś po prostu rozjuszeniu oraz lekkim chaosie z jednej strony. Ale Wy na to rozjuszenie i Wy na ten chaos, najprawdopodobniej właśnie otoczenia, tutaj macie 4 kielichów, czyli raczej spokój. Raczej to mam wrażenie, że Wy pokazujecie innym, jak radzić sobie ze stresem, z pewnymi problemami, jak zmienić perspektywę i na przykład tak bardzo się nie przejmować wymyślonymi problemami. Jeśli chodzi o Asa Buław, to on by też mógłby mówić o nowym początku związanym z jakąś pasją, wigorem, chęcią i tego jest w Was na pewno dużo. Ta pasja, może bym to mógł podciągnąć pod pracę, ale niekoniecznie. Nowy początek nowej pasji, może bliźnięta sobie coś wynajdą, w czym się rzeczywiście zatracą, i będzie taki stan flow, taki stan przepływu, czy to szydełkowanie, malowanie, jazda na rolkach, cokolwiek. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta gwiazdy i karta gwiazdy mogłaby tutaj, słuchajcie, mówić o tym, że iluzja odchodzi do przeszłości. Iluzja związana z tym, że jakiś nowy początek albo nie nadejdzie, albo na przykład niedobrze byłoby po niego sięgać, dlatego że i tak nie wyjdzie. Czyli nie przyjdzie albo nie wyjdzie, nawet jeśli coś zaczniecie. Ale to odchodzi do przeszłości, więc to bardzo dobra informacja. Natomiast w ogóle karta gwiazdy mogłaby być związana z marzeniami i jako, że ta karta odchodzi właśnie do przeszłości, to mi się wydaje, że jakieś marzenia są do spełnienia. I wiem, że brzmi to dosyć banalnie jak nazwa serialu dla nastolatków, chociaż oczywiście nie obrażam nastolatków. Sam kiedyś nim byłem, o dziwo. Ale tutaj gdzieś wychodzi na to, że jakieś marzenie trzeba zamienić na cel. Być może stanie się to po prostu Waszą życiową pasją. Być może nawet sposobem na zarabianie pieniędzy w przyszłości. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta kapłanki lub papieżycy. Tutaj jest przedstawiona jako taka zielarka, bym powiedział. Ale słuchajcie, kapłanka jest osobą bardzo mądrą, inteligentną, która ma o sobie ogromną wiedzę. Wie, czego chce, wie, czego nie chce. Ewentualnie ufa swojej intuicji, dlatego że jest to karta również intuicji. Jeśli rzeczywiście są tutaj jakieś propozycje a propos nowych początków do Was, dla Was, albo jeśli Wy sobie rzeczywiście wymyślicie jakiś nowy początek, na przykład związany z wyprowadzką, z zainwestowaniem w rozwój, taki wiecie, edukacyjny, cokolwiek, to już napiszcie mi, w co chcecie inwestować i jaki chcecie nowy początek, ale wydaje mi się, że tutaj jest taka wiara w to rzeczywiście, a właściwie nawet nie wiara. Pewność, że gdzieś to, co sobie wymyślicie, jest dla Was i do tego chcecie dążyć. Tutaj w ogóle w relacjach z innymi, też bym tak powiedział, zachowujecie się jako osoby dojrzałe, rozsądne, które używają nie tylko serca,
ale też słuchajcie rozumu. Gdzieś widzą to połączenie i mają to połączenie pomiędzy sercem a rozumem. Takim jesteście przykładem dla innych, a inni mogą być dookoła dosyć rozjuszeni. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was trójka buław, a jest to karta bramy, czyli nowych początków również. To jest na zasadzie, że już tutaj jest zaplanowana jakaś podróż, jest już bilet lotniczy i już tutaj, powiedzmy, zmierzacie do samolotu. Powiedziałbym tak, ta rada mówi, żeby rzeczywiście wybrać coś nowego, przełamać strefę komfortu, jakieś swoje bariery, nawet być może rzeczywiście kiedyś tam wymyślone i utrwalone. No, ewidentnie zaryzykować i spróbować czegoś nowego. Tak bym zasugerował. Tutaj w ogóle też nie obawiajcie się pokazywać innym drogi, dlatego że mam wrażenie, że inni na to tylko i wyłącznie liczą. Zwłaszcza jeśli jest to trygon ognia, czyli baran, lew, strzelec, lub byk, panna, koziorożec, czyli trygon ziemi. Bądźcie dla innych rzeczywiście drogowskazem i wzorem. Też jak można postępować dojrzale, w zgodzie ze sobą. Czego nie robić, czego unikać. I słuchajcie, tutaj jest dla Was karta szóstki monet, a jest to karta charytatywności i karta równowagi w braniu i dawaniu. I teraz tak, po pierwsze, nie pożyczać pieniędzy, zwłaszcza większych sum. Po prostu słuchajcie, jeśli macie dotknąć swoich oszczędności, żeby pożyczyć komuś, lepiej tego nie robić. Jakby nikt też nie musi wiedzieć, że macie przede wszystkim. Ta karta też mówi, słuchajcie, żeby momentami za bardzo nie poświęcać się dla innych, bo ja tutaj rzeczywiście widzę Was, tak jak już wcześniej wspomniałem, jako osoby, które są dojrzałe, umią komuś pomóc, wesprzeć, pokazać drogę itd., itd. Ale słuchajcie, nie zapominajcie o sobie, żeby to też nie było tak, że Wy z siebie dajecie bardzo dużo, a otoczenie no po prostu dwie lewe ręce. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia w tym miesiącu? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasza osoba, z którą tworzycie związek. O, pięknie, słuchajcie. Komuś mogą się spełnić marzenia, być może związane rzeczywiście z zaręczynami, ze ślubem, ze wspólnym zamieszkaniem, jakiś wspólny krok do przodu. Jak Wy się przedstawiacie? Pięknie, naprawdę. Można odetchnąć i ze spokojem rzeczywiście zaufać drugiej osobie. Ewentualnie, słuchajcie, dla singli jest coś takiego, że pojawia się naprawdę coś, co mogłoby być spełnieniem dla Was, ale z jakiegoś powodu ociągacie się przed brnięciem w to. Jaka jest dla Was rada? Rada to królowa buław. Czego raczej nie robić, czego unikać. No, ciekawy rozkład. Momento. Pojawiły się miecze i buławy oraz wielkie arkana. Znowu karta gwiazdy i karta głupca. Ale dosyć ciekawie. I zaczniemy od tego, że z przełożenia jest szóstka mieczy i dla związków ta karta mogłaby sugerować odejście od czegoś trudnego, od czegoś, co Was stopowało przed rozwojem, przed na przykład
ślubem, zaręczynami, wspólną decyzją o wspólnym zamieszkaniu itd., itd. Wychodzi na to, że coś rusza do przodu. Rzeczywiście, po prostu zostawiacie za sobą coś też bardzo trudnego, mam wrażenie. I jest to dobry miesiąc na to, żeby na nowo gdzieś wystartować z takim zaufaniem rzeczywiście do drugiej osoby, że tym razem będzie git. Słuchajcie, dla singli z przełożenia szóstka mieczy może mówić o tym, że żeby kogoś nowego poznać albo żeby rzeczywiście zainteresować się nową osobą, należy zostawić ze sobą przeszłość, czyli nie porównywać nowo poznanych osób do swoich byłych, czy pod względem o nie, nikt mu nie dorówna, czy jej, czy rzeczywiście pod względem o nie, pewnie jest taki sam jak tamten poprzedni, bo wszyscy są tacy sami. Wiecie, o co mi chodzi. Tutaj jest rzeczywiście konieczność zostawienia za sobą takich negatywnych myśli albo w ogóle przeszłości. Szóstka mieczy mówi, że coś ruszy do przodu, być może nawet podczas podróży. Nie wiem, gdzie tam wyjeżdżacie. Słuchajcie, dla związków z przełożenia jest szóstka buław z kolei, a szóstka buław to karta zwycięstwa i triumfu. Więc gdzieś wychodzi na to, że jakieś przejściowe problemy, czy rzeczywiście jakieś straszne dramaty, które pomiędzy wami się tutaj gdzieś jak to powiedzieć? Rozwijały, rozgrywały, no to tutaj gdzieś jest po prostu wygrana, no tak bym powiedział. Tutaj coś świętujecie i to może być właśnie związane ze zamieszkaniem razem, ze ślubem, z zaręczynami, czy słuchajcie, w ogóle tym, że ktoś może ma rocznicę na przykład, tak bym zasugerował. Jeśli chodzi o single, to dla was ta szóstka buław, również mówi o zwycięstwie, czyli jest w tym miesiącu ewidentnie coś do ugrania, rozglądać się, mieć oczy i tam wszystko inne i uszy szeroko otwarte, dlatego że najprawdopodobniej czeka na was po prostu ciekawa, nowa znajomość. Nie obawiać się również poszerzać horyzontów i szukać na przykład w internecie. Zobaczcie, partner lub partnerka pokazuje się jako karta gwiazdy, moja ulubiona karta. I ta karta może mówić, słuchajcie, o nadziei, o pozytywnym myśleniu, o przypływie uczuć, emocji. I ja bym powiedział tak, wasz partner lub partnerka pokazuje się jako osoba bardzo dbająca o was i bardzo się starająca. Możecie się po prostu przy nim albo przy niej czuć bezpiecznie. Tutaj w ogóle ktoś chce z wami spełnić marzenie swoje, czy może jakieś wspólne. Zróbcie sobie listę, taką bucket list, rzeczy, które chcecie zrobić w życiu i może jakieś wam się pokrywają i może zacznijcie to robić. Słuchajcie, do singli przychodzi karta gwiazdy i przepięknie, bo gwiazda już zwłaszcza w połączeniu z szóstką buław, jasne, może gdzieś mówić o spełnieniu marzeń, więc wydaje mi się, że na waszej drodze stanie ktoś, kto rzeczywiście jest dla was. Ktoś, kto się, że tak powiem, nadaje do relacji. I tylko, że ja gdzieś mam wrażenie, że wy z jakiegoś powodu odpuszczacie. A ten powód jest iluzją. Jest wymyślony, nieprawdziwy, albo po prostu jeszcze ktoś się trzyma pazurami przeszłości. W każdym razie, jeśli ma tutaj być jakiś powrót tej przeszłości, to jest to tylko i wyłącznie mydlenie oczu i iluzja. Czegoś takiego nie brać. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako czwórka mieczy, a to karta spokoju, regeneracji, wyleczenia, wybaczenia. To tak jakbyście, słuchajcie, zostawiali za sobą trudną przeszłość, wybaczali coś i dawali po prostu komuś kredyt zaufania. Ewentualnie, ja mam wrażenie, że czujecie się przez pewne kroki wspólnie popełnione po prostu bezpiecznie i pewnie w tej relacji. Przynajmniej w tym miesiącu. Jeśli chodzi o staranie się, to mam wrażenie, że wasza druga połówka troszeczkę bardziej się stara. Ale jest to może taki balans, ponieważ wcześniej było troszeczkę na odwrót.
Słuchajcie, single przedstawiają się jako 4 mieczy, czyli właśnie karta wyleczenia, spokoju, zaleczenia. O co chodzi? Regeneracji. Chodzi o to, że po pierwsze trzeba wypielęgnować gdzieś swoje złamane serce, jeśli gdzieś rzeczywiście ktoś z Was ma. I jeśli rzeczywiście nie czujecie się w pełni sił, to nie umawiajcie się na siłę na randki, bo to i tak nie wyjdzie. Poza tym też tak jakby skoczenie z jednej relacji w drugą tylko i wyłącznie przykryje gdzieś wasz prawdziwy żal i problemy, które i tak później wyjdą. Ale w ogóle mi się wydaje, że adorator jest lub adoratorka, ale wy taka pasywna strona troszeczkę. Na zasadzie zdobywaj mnie, być może po prostu dlatego, że się sparzyliście kiedyś. Zobaczcie, dla związków w Radzie jest karta Królowej Buław. Królowa Buław to przedstawicielka trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. Może Wam to coś mówi, może nie, ale jest ona bardzo namiętna, ona jest bardzo sensualna, ona wznieca w drugiej stronie gdzieś ten ogień namiętności. I rada jest taka, żeby popróbować czegoś nowego wspólnie, tak wiecie, w sprawach łóżkowych i też w ogóle nieustannie starać się właśnie o wzniecanie drugiej osoby. Oczywiście to ma działać w dwie strony, ale żeby nie było rutyny w tych sprawach. O, tak bym zasugerował. I też w Radzie jest jakaś informacja, żeby zadowalać siebie i swojego partnera, a nie jakieś kobiety, na przykład Wasze matki bądź teściowe. Słuchajcie, w Radzie Królowa Buławy dla singli mówi o tym, żeby otworzyć się, żeby flirtować, żeby się umawiać i żeby randkować. Wykorzystać ten fajny potencjał, który macie w tym miesiącu, a nie zachowywać się jak 4 mieczy, tylko wiecie, gdzieś tutaj odrzucać innych albo rzeczywiście nawet nie próbować. Chyba że naprawdę jest to świeża sytuacja po jakimś rozstaniu, to to tutaj możecie jeszcze sobie dać troszeczkę czasu, ale w ogóle ta karta mówi: dbaj o siebie fizycznie, psychicznie, podobaj się sobie innym, flirtuj. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta głupca. Słuchajcie, głupiec mógłby mówić o dziecku albo o jakiejś osobie lekkomyślnej. Momencik. Może kimś, kto rzeczywiście chciałby wpłynąć na Wasze decyzje wspólne. Czegoś takiego się wystrzegać. To Wy najlepiej wiecie, co jest dla Was dobre. Ale też głupiec mówi o tym, żeby nie obawiać się dawać komuś kolejnej szansy, dlatego że gdzieś mam wrażenie, że tutaj ktoś rzeczywiście na to zasługuje. Jeszcze jedna rzecz. Nie obawiać się wspólnych nowych początków, na przykład zamieszkania razem, zaręczyn. Bo jedno z Was może mieć gdzieś właśnie jeszcze takie duchy z przeszłości i się troszeczkę obawiać, ale słuchajcie, to normalne, jesteśmy ludźmi. Chociaż też dobrze by było się uczyć i wyciągać wnioski. Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta głupca. Po pierwsze, dawać od początku, od zera komuś szansę, komuś rzeczywiście z przeszłości, kto już kiedyś Wam nabroił w życiu. Głupiec też mówi o tym, żeby unikać osób, które rzeczywiście za szybko się angażują w nową relację z Wami. Nawet jeśli na przykład piszecie ze sobą od, tygodnia, widzieliście się 2 razy, a tutaj już ktoś tak niby śmiechem, żartem, ale sugeruje już wspólną przyszłość. To nie jest poważne, to jest głupiec. Takich osób unikać, bo gdzieś to znaczy, że mają nierówno poukładane w życiu. Tak bym zasugerował, albo są niestabilne emocjonalnie. Przejdźmy jeszcze do pracy i finansów. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. O, bardzo dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia?
coś, na co czekacie po prostu. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi samotność. To tak jak ktoś by wrócił do pracy po urlopie, albo z pracy zdalnej trzeba by było tam od czasu do czasu jechać do biura lub na jakieś spotkanie, albo jest ktoś do pomocy i możecie troszeczkę się odciążyć, jeśli chodzi o obowiązki. Jak wy się przedstawiacie? Słuchajcie, same monety praktycznie, więc to bardzo dobrze. Oczywiście monety są związane ze stabilizacją, z bezpieczeństwem, z pracą, z pieniędzmi lub z edukacją. Rada dla Was. Zawalczyć i postawić na swoim opłaca się, ale jeśli mają być jakieś rozmowy, to mają być okupione przygotowaniem się i takim, słuchajcie, dyplomacja tutaj jest bardzo ważna, jeśli chodzi o rozmowy o pieniądzach. Czyli nie to, że wkurzycie się i od razu bierzecie szefa na stronę i gdzieś tutaj szybka wymiana zdań. Nie. Odsapnąć, poczekać na drugi dzień, zastanowić się, o czym chcecie pogadać. Czego nie robić, czego unikać. No, dobrze. I znowu powtarzają się podobne karty, jak w poprzednich czytaniach. Zobaczcie z przełożenia 4 mieczy, czyli oczywiście karta spokoju, regeneracji, wyleczenia. Powiedziałbym tak, macie gdzieś stabilną sytuację zawodową. Czujecie, że można trochę odpocząć i w ogóle zdjąć sobie z krzyża czy tam z pleców obowiązków. Tak bym powiedział. Być może nawet ktoś ma zaległy urlop i bierze go w tym miesiącu, ewentualnie wraca z takiego urlopu i widzi, że nic złego się nie stało pod jego czy jej nieobecność. Po prostu wszystko gra i hula. Nie trzeba było się tak bardzo stresować wcześniej. Jeśli chodzi o ogólną energię, to macie tutaj asa monet, czyli kartę, która sugeruje nowe początki związane właśnie z sytuacją zawodową, z pieniędzmi, z umowami, z wyjaśnianiem czegoś, jakichś waśni, sporów a propos pieniędzy lub umów. Powiedziałbym, że tutaj rzeczywiście coś bardzo korzystnego, bo karta spokoju, regeneracji oraz asa monet, ale jeszcze zasugerowałbym, że to jest świetny właśnie miesiąc do tego, aby odłożyć pieniądze, lepiej nie ruszać oszczędności i w ogóle gdzieś porozmawiać o podwyżce. Wszystko jest coraz droższe, więc jeśli u Was jeszcze nie było, to powinna być podwyżka. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 7 monet, a jest to karta oczekiwania, planowania, zastanawiania się i co dalej. I teraz tak, tutaj gdzieś wychodzi na to, że można odsapnąć, dlatego że albo jest rzeczywiście ktoś do pomocy, tym bardziej, że pustelnik odchodzi do przeszłości, albo po prostu przychodzi do Was coś, co było wyczekiwane. Może rozmowa o awansie, o pieniądzach była na przykład w poprzednim miesiącu i było oczekiwanie na rezultaty, a w tym miesiącu gdzieś rzeczywiście wieści przychodzą. W ogóle tutaj widzę, że pracujecie bardzo sumiennie, spokojnie, nie popędzając siebie. Jesteście też przykładem dla innych, jak można właśnie bezstresowo pracować. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta pustelnika, a pustelnik, wiadomo, jak nawet sama nazwa wskazuje, jest kimś, kto działa w pojedynkę, ewentualnie ktoś, kogo brakuje i jest na urlopie. Czyli tak,
Albo ktoś z przełożonych jest na urlopie i jest dzięki temu większy luz, albo po prostu, jako że ta samotność w pracy odchodzi do przeszłości, mam wrażenie, że jest ktoś nowy, albo ktoś, kto nawet jest już doświadczoną osobą, ale po prostu dzielicie się razem obowiązkami i pracuje się po prostu przyjemniej i spokojniej. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako rycerz monet, a rycerz monet pilnuje gdzieś tutaj skarbu na dworze monet, ma wszystko poukładane, wszystko rozplanowane i wie, co ma robić. I po prostu wychodzi gdzieś na to, że jeśli zmienicie lub jeśli zaryzykujecie i porozmawiacie lub poprosicie o podwyżkę lub o zmianę etatu, czy rzeczywiście jakieś w ogóle inne stanowisko, to gdzieś tutaj możecie się czuć pewnie, że gdzieś najprawdopodobniej w jakiś sposób zostanie to rozpatrzone na waszą korzyść. Rycerz monet w ogóle nie uznaje zaskoczeń. On ma wszystko zaplanowane i tutaj na początku miesiąca rzeczywiście radzę rozplanować swój budżet, nawet tak, żeby sobie coś tam jeszcze odłożyć, bo na jesień najprawdopodobniej będzie potrzebny. Albo na swoją edukację, albo czyjąś. I teraz zobaczcie, w Radzie jest rycerz mieczy, a rycerz mieczy walczy w imię wyższych wartości. Ale w imię swoich wartości. Ale słuchajcie, nie jest on taki chaotyczny jak na przykład rycerz buław, tylko on gdzieś działa, słuchajcie, w sposób zaplanowany, przemyślany. On tutaj się przygotowuje, doskonale wie, co ma powiedzieć i jakich odpowiedzi ma się spodziewać. I ma już tutaj w zanadrzu swoje odpowiedzi również gdzieś przygotowane. Czyli tak, reasumując, starać się, prosić, rozmawiać w sposób przemyślany, zaplanowany, w ogóle mierzyć wysoko. Dlatego, że wydaje mi się, że momentami za mało siebie doceniacie i inni to widzą, dlatego nie proponują wam podwyżki sami z siebie. W ogóle pracodawcy rzadko to robią. Czego nie robić, czego unikać? Królowa kielichów. To ciekawe, bo wychodzi na to, że nie sugerować się zdaniem jakiejś rozemocjonowanej kobiety. Matki, siostry, partnerki lub partnera. Słuchajcie, ta kobieta mogłaby gdzieś próbować wpłynąć na wasze decyzje zawodowe, ale też jest to w ogóle informacja, żeby unikać takich impulsywnych, szybkich, pod wpływem chwili zakupów, takich naprawdę dużych decyzji, a propos dużej inwestycji, większych pieniędzy. Tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, w tym miesiącu wypadałoby odłożyć oraz nie dotykać oszczędności. Jeśli mogą być egzotyczne wakacje w przyszłości, a nie teraz, niech tak będzie. Teraz może na miejscu gdzieś uda wam się na łonie natury odpocząć. Tak bym gdzieś powiedział. Królowa kielichów też sugeruje, żeby nie szczędzić tutaj pieniędzy akurat na swój rozwój, też tak patrząc na całość czytania. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomożecie mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.